And I want to begin by asking you what difference you think it will make for Poland, for Europe, and the world that he is now president. I had this meeting with Donald Trump in New York in April. Yes. That was in April, Yes. not in June. Oh, I'm Because sorry. you said in June. Forgive me. Don't want to get that wrong. So tell us. You know, this is to bardzo. Please let me answer in my mother tongue in Polish. It's easier for me, and I think it will be more precise. Myślę, że jest tak. To jest dosyć wyjątkowa sytuacja, jeżeli popatrzymy na ostatnie dziesięciolecia, czy nawet więcej w historii Stanów Zjednoczonych i generalnie Europy i świata. So I think the following. It is quite an extraordinary situation if we look at dozens of years in the history of the United States, Europe and the world. Dlatego, że choć wolno 2 kadencje sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wyjątkową rzeczywiście absolutnie jest sytuacja, kiedy nastąpiło to z przerwą na prezydenturę innego prezydenta. So although you can serve as president of the United States 2 terms, this time the situation is extraordinary in so much as there was a break for the presidency of another president. Mamy więc do czynienia ze specyficzną sytuacją, która jeszcze występuje w odniesieniu do bardzo specyficznej osoby, jaką jest prezydent Donald Trump. So we have got a very specific situation, and this situation concerns also a very specific person, that is President Donald Trump. I już mówię dlaczego, pomijając wszystkie kwestie światopoglądowe, a skupiając się na samych kwestiach osobowościowych. And let me explain you why. I would like to omit at this point all the worldview issues, and I would like to talk about the personality. Po pierwsze, prezydent Donald Trump przez całe swoje życie zajmował się zupełnie czym innym, nie zajmował się polityką. First of all, throughout his life, President Donald Trump was involved in something else. He was not engaged in W politics. związku z powyższym politykiem o największej pozycji politycznej na świecie, no bo co tutaj wiele się oszukiwać, o największej pozycji politycznej na świecie zostaje człowiek, który z zawodu jest biznesmenem, jest przedsiębiorcą. So now, speaking very honestly, we have got a businessman, a business person at the helm of the biggest, the most powerful position in the world. Co było ogromnie widać w pierwszej jego kadencji, kiedy ja po raz pierwszy miałem do czynienia z prezydentem Donaldem Trumpem. And that was very much visible during his first term in office when I had to do with President Donald Trump for the first time personally. Chyba mogę śmiało powiedzieć, bo ja wtedy miałem już 2 lata, ponad 2 lata prezydenckiego doświadczenia i kilka lat doświadczenia politycznego na różnych pozycjach i w różnych miejscach. And I believe it is fair to say the following, because already when I met President Donald Trump, I had already served as president of Poland for 2 years, and I already had at that time an experience in different positions, also other positions. Że to zetknięcie się świata polityki, zwłaszcza tej europejskiej, z prezydentem Donaldem Trumpem, no myślę, że było szokiem dla wielu europejskich liderów. And I think that this coming together of the world of European politics, European leaders with President Donald Trump came as a shock to many leaders in Europe. Bo prezydent Donald Trump posługiwał się zupełnie innym językiem, niż to było przyjęte w polityce, zwłaszcza w polityce europejskiej. Realizował politykę w zupełnie innym stylu, niż to było przyjęte przez polityków i do czego politycy są przyzwyczajeni, i w moim przekonaniu również myślał w zupełnie inny sposób, niż przyzwyczajeni są do tego politycy. Because President Donald Trump used a different kind of language to the language that the European politicians are used to. His style in politics also differed from what European politicians are accustomed to. And I believe, this is my personal conviction, that he was also thinking in a different way than the European politicians are used to. Musicie Państwo pamiętać przy tym jeszcze, że Unia Europejska, co tutaj zwłaszcza w Europie jest doskonale uświadomione, można tak powiedzieć, wśród osób, które się polityką interesują. Unia Europejska posługuje się bardzo specyficznym językiem, taką, można powiedzieć, nowomową,
troszeczkę polityczną, która nawet tu dla osób, które tutaj są wychowane w Europie i gdzieś obracały się w sferach polityki, jest jednak w pierwszym zetknięciu szokujące nieco. I nagle ten europejski establishment unijny spotkał się z Donaldem Trumpem, który w ogóle tego języka nie przyjmował, nie akceptował i posługiwał się zupełnie inną w ogóle logiką. So in the European Union, and I think that people knowledgeable about Europe know that very well, there is a very specific language which is being used. I would say it is a kind of a new speak. So actually, even people raised in Europe on that old continent who are not in the world of politics that often, it comes to them as a shock to hear that kind of language. And suddenly, that European establishment met with President Donald Trump, who did not accept this kind of language, and he even used different kind of logics. I to jest rzeczywiście, i myślę, że stąd takie napięcie teraz w Europie przed tym momentem, który wszyscy obserwowaliśmy stąd tutaj wczoraj wieczorem, a mianowicie rzeczywiście objęciem władzy przez prezydenta Donalda Trumpa. Ostatnie zdanie jeszcze w tej kwestii. Moja współpracowniczka przed chwilą dosłownie napisała do mnie SMS-a, pytając się mnie, jaka jest moja ocena tego, co usłyszeliśmy wczoraj i tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Ja odpisałem jej, słuchaj, żadna. Znaczy, nie mam żadnej reakcji w tej sprawie, bo to wszystko nas nie dotyczy. So I think that is why we are feeling this kind of tension and observing this kind of tension here in Europe. We were all watching yesterday's ceremony of Donald Trump being sworn in as president of the United States. And actually, the very last sentence I would like to add on this one is that my colleague has just texted me and asked me about my assessment of what we heard yesterday from President Donald Trump. And I said, listen, I have no assessment. I have no response to those words uttered by President Donald Trump because they do not concern us. So, Prezydent poruszył kwestie wewnętrzne dotyczące samych Stanów Zjednoczonych i polityki wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i poruszył kwestie, które w moim przekonaniu można uznać jako w jakimś sensie sąsiedzkie, więc to na razie Polski jako takiej jeszcze nie dotyczy. So President Donald Trump spoke about domestic issues, about internal politics in the United States, and also he touched upon neighborly relations. So if we speak about Poland as such, at this point in time, this does not concern us yet. so, Mr. President, let me ask you, you know him well, have seen him recently in the last year. I just want to ask you whether you are expecting to see somebody who will behave differently in this second term than he did in the first term, and if so, in what ways? No, ja powiem tak. Ja się spodziewam, że prezydent Donald Trump będzie teraz używał nieco innych metod niż stosował w pierwszej swojej kadencji. Well, I would expect that President Donald Trump will now use slightly different methods to the methods that he used during his first term in office. Nie wiem jakich. I don't know what kind of methods these will be. I nie jestem w stanie tutaj podjąć z państwem dyskusji w jakiś sposób, żeby tutaj, prawda, przewidywać, jakie to będą metody. So I'm not able to go into any discussions and I'm not in a position to predict what kind of methods he's going to use. Wiecie państwo dlaczego? And do you know why? Dlatego, że znaczy, powiem państwu tak. Ja podchodzę z dużą pokorą do otaczającej mnie rzeczywistości. Staram się. I'm very much humbled when it comes to the reality that is surrounding me. I try to be humble. I jedna rzecz jest dla mnie absolutnie przekonująca. And there is one thing which is absolutely convincing to me. Ja nie mam żadnych kompleksów z tym, że prezydent Trump mnie zaskakuje. I have no complexes whatsoever that Donald Trump surprises me. Nie dlatego, że jest starszy od mojego taty. Not because he's older than my father. I ile razy go spotykam, to jestem naprawdę zdumiony, że
jest mężczyzną o tak nieprawdopodobnie emanującej energii, takiej witalnej młodego faceta. And whenever I meet him, I'm really astounded. I'm totally surprised by how energetic he is and how much vitality there is, which would be comparable to a young person, young guy. Wierzcie mi Państwo, naprawdę tak jest. To nie tylko widać w telewizji, ale to jest autentyczny odbiór bezpośredni. So please believe me, ladies and gentlemen, this is true. It is not only something that you can see on TV, but this is also something that you feel when you meet him. Ale to jest człowiek, który ma jakiś geniusz specyficzny, co jest według mnie prawdą obiektywną, że tak jest. And I think this person has a genuine genius. I believe this is an objective truth. No pokażcie mi Państwo drugą osobę na świecie, która w jakimś momencie swojego życia stwierdziła, tak, będę miliarderem, będę jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ciach i to się udało. A potem stwierdziła, a tak, a teraz sobie zostanę prezydentem Stanów Zjednoczonych, ciach i to się udało. Przegrała wybory i stwierdziła, dobra, ja i tak zostanę prezydentem Stanów Zjednoczonych, ciach i to się udało. No proszę mi pokazać. Just show me another person in this world which once upon a time decided to become a billionaire, a tycoon, and he just clipped his fingers and it happened. Then he decided to become the president of the United States. He clipped his fingers again, and then again it happened. Then he lost elections, but he decided to run again, and he did it once again. Znaczy, wierzcie mi Państwo, ja zostałem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, kraju, który nie jest mocarstwem ani atomowym, ani gospodarczym. Jest dużym krajem europejskim, ambitnym, tak, jest nas 38 milionów. Ludzi, którzy potencjalnie chcą zostać prezydentami, jest wielu. Jak zostałem prezydentem, to moi bliscy się uśmiechnęli, stwierdzili, no nieźle, szansa była 1 na 38 milionów, więc haha, no ale w Stanach Zjednoczonych szansa jest 1 na ponad 300 milionów, więc mam tutaj duży respekt do wyniku. I have to say that when I became president of Poland, of course, you can say that that we are not a superpower as Poland. Of course, we are not either an economic superpower, we are not a nuclear superpower. Of course, indeed, we are a big, ambitious country with a population of 38 million. There is a chance that you become a president. When I became president, well, my family smiled and said, okay, you did it, but your chance was 1 in 38 million. But if you look at the United States, then the chance is a different one. It is 1 in more than 300 million. So I've got a big respect to this achievement of President Trump. So, Mr. President, one of the things where Trump wants to snap those figures, and I've always wanted to be able to do it as loudly as you can, is making peace in Ukraine. There is no issue that's more important for your country, for Europe, for the world than the war in Ukraine. President Trump has said he wants a quick settlement. And I want to ask you, as a leader who's been a strong supporter of Ukraine, whether you think a quick settlement on acceptable terms is possible. And as part of that, do you think that Vladimir Putin is really ready for negotiations? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo długa. There is a very long answer to this question. I chciałbym, żebyście Państwo byli pewni, że jednego, ja powiem coś, co jest efektem wyłącznie moich obserwacji, moich przemyśleń i tego, czego ja się potencjalnie spodziewam. And I would like to make you assured of one fact. I'm going to say something that is the result of my observations, of my personal thoughts and of my expectations. Również związanych z osobą prezydenta Donalda Trumpa. That is also connected with the person of President Donald Trump. Po pierwsze, oczywistą dla mnie sprawą jest to, że każdy prezydent działa z punktu widzenia interesów swojego kraju. First of all, it is obvious to me that every president acts from the perspective of the interests of their country. I naiwnością jest uważać, że będzie realizował interesy jakiegoś innego kraju. And it is naive to think that they will try to implement interests of some other country. Jeżeli tak będzie, to będzie oznaczało, że się nie nadaje na prezydenta. If that happens, that means that this person is not apt to be W każdym president. razie z swojego kraju, tego innego może tak. He is not the right person to be at least the president of their country. Maybe he is the right person or she is the right person to be the president of another country. I powiem w ten sposób.
wszystko, co prezydent Donald Trump będzie robił, będzie na pewno robił z punktu widzenia interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. And I can say the following. I'm sure that everything that President Donald Trump will be doing, he will be doing that from the perspective of the strategic interests of his country. I teraz ja. Dla mnie sprawa jest bardzo prosta. And now myself, it is a very simple thing for me. Rosja stanowi dla Polski zagrożenie od ponad 500 lat. Russia has been a threat to Poland for more than 500 years. Ostatnie niecałe 300 lat pokazało, że stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie, czyli zagrożenie egzystencjalne. And over the last 300 years or so, we have been able to see that Russia presents a lethal danger, existential threat to us. W znaczeniu podwójnym. Po pierwsze, że przez ostatnie ponad 200 lat Rosjanie systematycznie mordowali polskie elity, polską inteligencję, co jest oczywistą próbą zniszczenia narodu. And there are two reasons for that. The reasons are doublefold, I would say. First of all, for over 200 years now, Russians systematically murdered our elites, Polish elites and intelligentsia. And that is a very obvious attempt to destroy a nation. Po drugie, mamy swoją kulturę, jesteśmy narodem chrześcijańskim, katolickim. Od ponad 1000 lat Polska była ochrzczona przed Rusią Kijowską. Dokładnie w 966 roku przyjęliśmy naszą religię, która dzisiaj cały czas jest religią większości obywateli Polski, rzymski katolicyzm z Rzymu. I na tym jest oparta nasza tradycja, na tym jest oparta nasza kultura, to jest nasz pień cywilizacyjny. And we have got our own culture. We are a Christian nation. We are Catholics for more than 1,000 years. We were baptized in 966. We accepted that baptism from Rome, so we were baptized by Rome. And the majority of Polish people are still Catholics, so they are Christians. So this constitutes the base, the foundation of our tradition, of our culture. This is like the root, so to speak, of our culture and identity. W istocie jesteśmy w najgłębszym poczuciu kulturowym częścią cywilizacji rzymskiej, zachodniej, a nie częścią cywilizacji wschodniej, bizantyjskiej, rosyjskiej. So, as a matter of fact, it is our deep feeling and deep conviction that we are part of the Roman, of the Western civilization, and not part of the Eastern or Byzantine civilization. I w oczywisty sposób ruski mir nas nie interesuje. Nie chcemy tego po prostu. Nie chcemy tej kultury, nie chcemy tej ścieżki cywilizacyjnej. Nie interesuje nas to. Nie jesteśmy tym zainteresowani jako naród. And in a nutshell, I can say that Ruski Mir, this Russian world, the Russian peace, does not interest us at all. We are not interested in this kind of culture, in this path of civilization. We are not interested. It is not interesting to our nation. So, Mr. President, as you know better than anyone, Poland has been resisting that Russian attack now bravely for almost 3 years. President Trump believes he can settle this war quickly through the force of diplomacy. I do want to hear whether you think that's possible. On terms that will not be a capitulation to this Russian civilization that you have said threatens Polish interests. I teraz kontynuując, Rosja chce rozprzestrzeniać swoje wpływy i to jest Rosja chce, to jest powrót po prostu rosyjskiego imperializmu, który my dobrze znamy. So, briefly speaking, what Russia wants to do is to spread its influence. It wants to spread the imperialism. So, briefly speaking, this is like a comeback of imperialism, Russian imperialism, and we do not want to have that. Eksperci, którzy współpracują z Władimirem Putinem, odwołują się do czasów carskich, kiedy Imperium Rosyjskie sięgało do połowy Polski, w okolicach Kalisza była granica Imperium Carskiego, Rosyjskiego. Odwołują się do czasów Związku Sowieckiego, kiedy, jak wiadomo, Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, była w sowieckiej strefie wpływów. Dla nas to jest najczarniejszy koszmar i my zrobimy wszystko, żeby się przed tym obronić.
Experts who cooperate with Putin refer to the times of Tsars, and that was the time when the Russian Empire, its borders reached or covered half of Poland. The border of the Russian Empire went very near to the city of Kalisz in Poland. And they are also referring to the Soviet Union, when Poland, as we all know, was behind the Iron Curtain. We were part of the Soviet sphere of influence. So that to us is the bleakest drama, the bleakest nightmare that could be realized. And we want to protect ourselves from that scenario with all our strength. W naszym przekonaniu, jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo na Ukrainie, będzie atakowała dalej. Po prostu. To jest prosta rzecz. Jeżeli w Rosji będzie wewnętrzne poczucie zwycięstwa, i to nawet bym powiedział, odważę się powiedzieć, nieważne jak wielki będzie rozmiar tego zwycięstwa. Tu nie chodzi nawet o opanowanie całej Ukrainy. Ale jeżeli Rosja wyjdzie z tej wojny z poczuciem zwycięstwa, to Rosja za chwilę zaatakuje znowu. So we believe that if Russia wins this war against Ukraine, it is going to launch a further attack. It is very simple. If Russia has got this internal conviction that it has been victorious in that conflict, it does not even have to seize the whole of Ukraine. It is not important how big that victory would be. If there is this internal conviction that they are victorious, they will attack again. I dlatego chcę, żebyście Państwo zrozumieli mój sposób rozumowania, bo nie wiem, czy Państwo śledziliście na tyle moje wypowiedzi. Ja zawsze mówię, że to nie chodzi o to, żeby pokonać Rosję. Nie, bo niektórzy sobie wyobrażają, że pokonać Rosję to znaczy defilada zwycięzców na Placu Czerwonym. Nie. And I would like you to, ladies and gentlemen, to understand in details my way of thinking, because I'm not sure whether you have been following my statements in a regular way. What I always say is it is not about defeating Russia, because to many people, defeating Russia would mean a parade held in the Red Square. Nie. To chodzi o to, żeby Rosja nie wygrała. The thing is to make it impossible for Russia to win, to prohibit Russia from winning. To chodzi o to, żeby nie było wielkiego zwycięstwa Rosji. The thing is that we prevent Russia from achieving a big victory. To chodzi o to, żeby Rosja nie mogła odtrąbić sukcesu. It's to make sure that Russia cannot trumpet that it has been victorious, that it achieved success. I to jest jeden element, a drugi to jest prawo międzynarodowe rzeczywiście. So this is one element. Another element, of course, is international law. I prymat prawa międzynarodowego jako gwarancja pokoju. And the primacy of international law as the guarantee of peace. Czyli element bardziej teoretyczny, tak? Bo ten pierwszy jest bardziej praktyczny, taki życiowy. Ten drugi jest bardziej teoretyczny, co do konstrukcji po prostu wolnego i pokojowego świata. So this is a more theoretical element. The first element I mentioned was more practical in nature. This is more theoretical. It's about the construction of the free world. I ja liczę na to, że prezydent Donald Trump, mając świadomość tej wyjątkowej pozycji Ameryki jako mocarstwa, on to poczucie mocarstwa Ameryki jako mocarstwa ma. To wszyscy Państwo słyszeliście wczoraj. And President Donald Trump has got this feeling of extraordinary superpower of the United States. He feels that the United States is a superpower, and I believe all of you were able to hear that yesterday. Mr. President, he certainly spoke about strength yesterday in his speech. I've spoken with his advisors in the last weeks, and what I hear from them, maybe what you hear from them, is that if they could get at some point to a settlement and prevent that big Russian victory, in the way you said, that they see the future guarantee for Ukrainian security and sovereignty coming in the first instance from Europe. They've talked about the possibility of European troops from France, perhaps, from Britain, perhaps, being in Ukraine to help provide the stability and security to make sure that Putin is stopped wherever that line is and the war doesn't continue. So one question I have is, would Poland be ready to provide troops in such a settlement to help guarantee the security of Ukraine? The reports I've seen say that Poland is not ready to do that. Regardless of whether Poland will provide troops, do you think this is a good approach to the future security?
No i tu właśnie trafiamy na ten moment taki bardzo trudny dla większości europejskich polityków. Tak ja przynajmniej to czuję. And here we come to the moment which is very difficult for many European politicians. At least this is my sense. Bo teraz tak, prezydent Donald Trump rozumie, moim zdaniem, że trzeba zatrzymać rosyjski imperializm i według mnie on to rozumie dobrze. Because I believe that President Donald Trump understands well that Russian imperialism has to be stopped. Rozumie również, że jest w amerykańskim interesie utrzymanie amerykańskiej hegemonii w tej części świata, ponieważ to poszerza amerykańskie interesy, także i gospodarcze. And he also understands that it is in the American interest to keep US hegemony in this part of the world because this spreads US interests, also the economic ones. Myślę, że znakomicie rozumie, że bogactwa naturalne, które są na Ukrainie, bardzo by się przydały Stanom Zjednoczonym i że warto byłoby mieć kontrolę nad tymi złożami. And I think he understands perfectly well that natural resources which are there in Ukraine would be very much needed by the United States and that would be worth having control over those resources. W związku z czym znakomicie rozumie, że w amerykańskim interesie jest dopilnować tego, żeby Ukraina pozostała wolna, suwerenna, niepodległa i była wdzięczna Stanom Zjednoczonym za to, że ją obroniły. So I believe that he understands that it lies in the US interests that Ukraine is a free, sovereign and independent state and that also it is grateful to the United States for defending it. Natomiast tu włącza się jeszcze ten element, który u prezydenta Donalda Trumpa jest całkowicie naturalny, bo jest w nim, że tak powiem, z przygotowania życiowego. And here comes another element, which is quite natural in the personality of Donald Trump, because, well, it comes from his life preparation. Hello, kto za to zapłaci? So, hello, who's going to pay for that? A jeżeli już mamy zapłacić, to pytanie ile? And if we are supposed to pay in the end, how much? I teraz Państwu powiem taką dykteryjkę z mojego własnego doświadczenia. Kiedyś jeden z generałów amerykańskich na samym początku mojej prezydentury mówi mi tak: musicie wysłać ten okręt w ramach misji antyterrorystycznej na Ocean Atlantycki. Tą fregatę. And let me share with you an anecdote that there was a conversation that I had with one US general just at the beginning when I assumed office of the Polish president. And that general told me, you have to send this frigate, this vessel, to take part in this anti-terrorist mission in the Atlantic Ocean. Ja mówię, panie generale, rany boskie, przecież mamy 2 fregaty. No Polska ma 2 fregaty, mówię. Jedną mamy wam wysłać na misję. Wy macie tyle fregat. No, zmuszacie nas do tego, żebyśmy wysłali tą jedną. And I'm answering in this way, for God's sake, General, we only have 2 frigates as Poland, and you are telling us to send 1 frigate, and you've got so many of them. Why are you telling us to send this 1 frigate? No mówię, no przecież to nieprzyzwoite jest. It is indecent, I told Popatrzył him. na mnie, mówi tak: panie prezydencie, jak wy wyślecie tą jedną fregatę? Ja mówię tak: po co to panu? No po co panu ta jedna nasza fregata? And I was going on and asking, why do you need this 1 frigate of us? Why do you need it? Panie prezydencie, fregata musi być, mówi do mnie. The general is saying, Mr. President, the frigate has to be there. Oczywiście fregata musi być NATO, tak? Of course, it has to be a NATO frigate. Jak wy wyślecie fregatę, to my już nie musimy wysyłać. Rozumie pan? When you send this vessel, we don't have to send ours. Do you understand? To samo jest tutaj. And this is the same thing here. Jeżeli Europa wyśle jednostki wojskowe, to Stany Zjednoczone nie będą musiały ich wysyłać i w ten sposób amerykańscy żołnierze nie będą ryzykowali życiem, a Stany Zjednoczone zaoszczędzą pieniądze. And if Europe sends its troops, then the US will not have to send its troops. And in this way, US soldiers' lives will be spared and the United States will also save. I granice są 2. Z jednej strony strategiczny interes Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony, stabilność relacji sojuszniczych wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i tu trzeba to jakoś wypośrodkować. And actually, there are 2 lines, and we have to meet somewhere in between to strike a compromise. On the one hand, we have got the strategic interest of the United States. On the other hand, we have got the stability of relations within NATO, within the North Atlantic Alliance. I to wypośrodkowanie to jest właśnie polityka. And politics is precisely striking this balance. So we are broadcasting this to Washington on our Washington Post Live television. So I hope some of President Trump's advisors are watching and listening to what you're saying. And I want to ask you another difficult question of the moment. So President Trump said yesterday, I want to stop wars and I want to prevent new ones. Do you remember that line in his speech?
So the way of preventing wars in Europe is called NATO. And a big question that's ahead for Poland and the United States is whether Ukraine should be a member of NATO. As you know, the U.S. has been very nervous about it, but you've been an advocate in statements that I've read in the past. Do you still think that Poland, that Ukraine should be a member of NATO? And can you describe a process where that would happen? Perhaps where NATO would make an invitation to Poland, to Ukraine, pending the end of this conflict? Po pierwsze, nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. First of all, there is no NATO without the United States. Kto uważa, że NATO będzie istniało bez Stanów Zjednoczonych, no to może tak uważać, ale to nie będzie już to NATO, które wszyscy znamy i trudno będzie dalej to tak nazywać, jeżeli tam nie będzie Stanów Zjednoczonych. Whoever thinks that it is possible to have NATO without the United States, well, let them think so. It is their opinion. However, it is not going to be, or it would not be the same NATO, and it would not be called by the same Stany name. Zjednoczone są najpotężniejszym państwem NATO i tak naprawdę żadna główna decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego nie zapadłaby, gdyby nie została zaakceptowana przez Stany Zjednoczone. And the United States is the most powerful country in NATO, and actually there would be no key decision taken within NATO without the approval of the United W States. związku z czym, o ile można powiedzieć, myśląc o Stanach Zjednoczonych, o ile można powiedzieć Stany Zjednoczone myśląc w kontekście NATO, o tyle nie można powiedzieć NATO nie myśląc w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo nikt sobie tak naprawdę nie wyobraża tego, żeby odbyła się jakakolwiek akcja NATO bez Stanów Zjednoczonych. So actually, if you are thinking USA, you can think USA alone without the context of NATO. But if you're thinking about NATO, it is not possible to think without United States being involved, because there is no significant action which can be taken within NATO without the engagement of the United States. And what about Ukraine joining NATO? I teraz tak, teraz wracamy do tych wątków, które poruszyłem wcześniej, bo to wszystko się ze sobą wiąże. No proszę Państwa, kto jest w stanie zatrzymać Rosję? No Polska nie jest w stanie zatrzymać Rosji. Ukraina na dłuższą metę też nie jest w stanie sama zatrzymać Rosji. Nie zatrzymałaby jej, gdyby nie pomoc, którą dostaje od samego początku od wolnego świata. Tą pomoc zaczęła Polska. To my pierwsi wysłaliśmy ponad 100 czołgów na Ukrainę. And now I'm coming back to the points that I made before, because it is all interconnected. So who is able to stop Russia? Well, first of all, Poland is not able to stop Russia. Also, Ukraine is not able to stop Russia in the long run. Of course, it is getting all the support. On itself, it wouldn't be able to stop it. It got help from day one, help of the free world. And Poland was the first country to provide that help and assistance to Ukraine. We sent more than 100 tanks to Ukraine. Nieprawdopodobnie bohaterscy obrońcy Ukrainy, co chcę z całą mocą podkreślić, pokazali wyłącznie to, że po pierwsze są absolutnie zdeterminowani do obrony swojej ojczyzny i zasługują na głęboki szacunek i na uznanie tego, co robią na co dzień, przelewając krew, ale pokazali również, że Rosja nie jest tak mocna, jak się wydawało całemu światu. And so, first of all, if you look at those extremely heroic defenders of Ukraine, and I want to stress that they are extremely heroic, what they have demonstrated, first and foremost, is that they are absolutely determined to defend their homeland, and they deserve all the respect and acknowledgement for all the blood that they have shed in the defense of their homeland. And second, they have also demonstrated that Russia is not as strong as the world had thought before. No ale to nie znaczy, że Rosja nie jest w stanie pokonać Ukrainy. Jest w stanie pokonać Ukrainę, jeżeli nie będziemy Ukrainie pomagali. Jest i pokona Ukrainę, jeżeli nie będziemy Ukrainy wspierali. But also, Russia, if somebody says is not able to defeat Ukraine, well, it is able. It can defeat Ukraine. It will not defeat Ukraine if we help Ukraine. So this help is necessary, is indispensable. I teraz pytanie, jak w związku z tym zabezpieczyć wolny świat przed rosyjskim imperializmem? Now the question arises how to protect the free world against Russian imperialism. Tylko i wyłącznie sprawnie działającym, bardzo silnym sojuszem, takim jak Sojusz Północnoatlantycki. Only by means of a very efficient and very strong alliance such as NATO. Po prostu sojuszem, w którym jest prezydent, tak jak Donald Trump. Kiedyś słyszałem taki wywiad prezydenta Donalda Trumpa, kiedy on był pytany przez
dziennikarza, co by pan, już nie był wtedy prezydentem, to było zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, co by pan zrobił, gdyby pan zobaczył, że Putin chce napaść na Ukrainę i że to jest ewidentna sprawa? And this is the alliance with Donald Trump, with a president like Donald Trump inside. I once listened to an interview gave by President Donald Trump. That was when he was no longer president, and that was right after the outbreak of the war in Ukraine. So the question was, what would you do if you knew that Putin was going to attack Ukraine? Ja wziąłbym za telefon, zadzwoniłbym do Putina i powiedziałbym mu, że jeżeli jedna bomba spadnie na Ukrainę, to ja zbombarduję Sankt Petersburg. And he answered, I would call Putin and I would say that if there is one bomb dropped on Ukraine, I will bombard St. Petersburg. Dziennikarz się zaśmiał i mówi, co myśli pan, żeby panu uwierzył? And the journalist laughed and they said, and do you believe that Putin believed you? A prezydent Trump mówi, nie, na 95% nie, ale 5% zostaje i to wystarczy. And President Trump answered, I believe that he didn't, 95% he did not believe, but there is still 5% and this is enough. So I think there are many people who are hoping that you will have this conversation soon with President Trump, and will be interested in what he says to you. We have only less than 10 minutes left. I want to ask you a little bit about Europe. Poland this month took over the presidency of the European Union. And I want to ask you, this is a time when the traditional powers of the EU, France and Germany, are going through political difficulty at home. So Poland's role is even more important than usual. And I want to ask what Poland's agenda will be in this 6-month period where it has the EU presidency, and in particular, ask you about the question of tariffs. Trump seems convinced that he wants to raise tariffs on European manufactured goods, especially automobiles. So you, as a key European leader, how are you going to respond to that? Ja miałem kilka rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem na ten temat jeszcze w poprzedniej jego prezydenckiej kadencji. I had several conversations with President Donald Trump about this topic, and that was still in his previous tenure as president of the US. Prezydent mi wyjaśniał dysproporcje, jakie narosły z biegiem chyba dziesięcioleci w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi krajami, zwłaszcza europejskimi potęgami gospodarczymi. And during those conversations, President Trump clarified to me the disparities or the disproportions which have accumulated over tens of years, I believe, between the United States and the European superpowers, especially in terms of economic superpowers. Tutaj symbolem jest ta kwestia przemysłu samochodowego, która tak wielokrotnie była poruszana, która nawet została poruszona przez prezydenta w jego inauguracyjnym przemówieniu. And the symbol of that is this automobile industry. That is the issue that President Trump has repeatedly touched upon, and I believe he even mentioned it during his inaugural speech. Mogę Państwu przytoczyć taką rozmowę, którą prezydent Trump mi opowiadał, kiedy byłem u niego w Trump Tower w kwietniu. And I can quote a conversation that I had with President Donald Trump when I visited him back in April in Trump Tower. Mówi do mnie tak, zadzwoniłem do Angeli Merkel. And he told me, I called Angela Merkel. Oczywiście wtedy, kiedy był prezydentem. Of course, that was happening when he was the president of the I United dyskutuję States. z nią na temat relacji właśnie eksportowych, przemysłowych, możliwości sprzedaży towarów pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. And he's saying, I discussed with her export industry and also the possibilities of selling goods between the United States and Europe. No i ona oczywiście mówi, opowiada mi różne rzeczy, w końcu ja nie wytrzymałem. Opowiada prezydent Trump, mówię do niej, słuchaj, dobra, to zróbmy tak. And she was telling different things, of course, clarifying stuff. Then President Trump says, well, I couldn't hand it. I couldn't stand it anymore. And I said, okay, so let's do it this way. Dajemy sobie pół godziny. Let us take half an hour. Wychodzisz przed urząd kanclerski i liczysz wszystkie amerykańskie samochody, które są na ulicy przed urzędem kanclerskim. Go out of your office, chancellor's office, and count all the American cars that are parked in front of your office. Ja wychodzę przed Biały Dom na ulicę i liczę wszystkie niemieckie samochody, które są na I will ulicy. go out of the White House and I will count all the German cars which are parked there on the street. Wracamy za pół godziny i rozmawiamy dalej. And then we will resume our conversation in half an hour and we will talk. Rozumiecie Państwo? You understand, I believe. To jest taki bardzo jasny sposób, w jaki Donald Trump wyjaśnia ludziom, którzy się nie znają na sprawach ekonomicznych. Ja nie jestem specjalistą z zakresu ekonomii, jestem prawnikiem. W czym rzecz?
I o co mu chodzi? And this is a very clear way in which President Donald Trump clarifies to people who are not very much knowledgeable about economic, like myself. I'm a lawyer. My background is law. I'm not an expert in economy. So this is the way that President Trump explains all those complicated things to those No people. każdy rozumie tą prostą zależność, tak? Dlaczego wielki przemysł samochodowy amerykański jest tak nisko reprezentowany w Europie, a przemysł europejski samochodowy jest tak wysoce reprezentowany na ulicy w Stanach Zjednoczonych? Because I believe everybody can understand this very simple dependency, this comparison, and that is why the American automobile industry is so underrepresented in Europe, whereas the other way around, this European automobile industry is so overrepresented in the streets in the United I States. teraz niech siądą eksperci i niech to omówią, czy rzeczywiście jest dysproporcja, czy to jest jakiś wynikająca z nierównego traktowania, czy to jest jakiś inny problem. So now let experts sit down and talk about it. What is the reason of this disproportion? Is it like unequal treatment, or is there any other reason for that? Bo ja bardzo chętnie powiem prezydentowi Trumpowi, panie prezydencie, po prostu amerykański przemysł samochodowy za mało inwestuje w Europie. Proszę zbudować w Europie fabryki, produkować tutaj Chryslery, proszę produkować tutaj Lincolny, proszę tutaj produkować Cadillaki. My bardzo chętnie będziemy nimi jeździć, zwłaszcza jeżeli będą miały konkurencyjną cenę w stosunku do niemieckich samochodów Because I'm happy to say czy francuskich. to President Donald Trump, well, Mr. President, the American automobile industry is not investing enough in Europe. Just build your factories here, build your plants, and produce Chryslers, Lincolns, Cadillacs. We are happy to drive them, especially if the prices are competitive vis-a-vis those of German or French cars. So I think the negotiation just began, so one of our automobile makers, who's now the president's best friend, Elon Musk, tweeted the other day that his new slogan is MIGA, which means Make Europe Great Again. And when I read that, I thought maybe there's something similar to this statement and what Mario Draghi said in his report about European economic competitiveness, that Europe is falling behind America and China. So what do you think about MIGA? Myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że z wielkim szacunkiem powiem, dokładnie trafił pan w punkt. So I think it is fair to say for me, with very big respect, that you have scored the bullseye with your comment. Proszę zwrócić uwagę, że my 2 lata temu, 1,5 roku temu przygotowaliśmy polskie priorytety w ramach prezydencji w Unii Europejskiej. We prepared Polish priorities for the presidency in the European Union 1.5 years ago. Ja je przygotowałem z ówczesnym rządem, na czele którego stał Mateusz Morawiecki. And I was involved in preparing those priorities together with the former Polish government headed by Prime Minister Morawiecki. I te priorytety zostały oficjalnie zatwierdzone. Ja je przedstawiłem prezydentowi Bidenowi w czasie jego wizyty w Polsce w 2024 roku. And Wiosną. those priorities were officially approved. I presented them to President Joe Biden when he visited Poland back in 2024. I pierwszym priorytetem było zacieśnianie więzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, co ujęliśmy w takim haśle: więcej Europy w Stanach Zjednoczonych, więcej Stanów Zjednoczonych w Europie. And the first priority was to forge a closer bond between Europe and the United States. And that was encapsulated in a very simple motto or slogan: more Europe in the United States and more United States in Europe. Czyli Make Europe Great Again. That is, make Europe great again. So I think with that we have a new shared slogan. I'm afraid we've come to the end of our time. I want to just thank President Duda for being with us, for being so frank, talking about really the most important issues that are ahead. Mr. President, thank you very much for coming.